Dzisiaj wielki dzień, premiera Visty X na kanale. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży około 15-16 czerwca. Cena 580 euro, 2500 zł. Prawdopodobnie taką cenę dostaniemy na polskim rynku. Urządzenie wyjątkowe w chwili, kiedy Tesoro, największy producent analogów, stał się przeszłością w Stanach. Fabryki już nie ma. Następny pewnie będzie Whites niestety. Można kupić budynki Tesoro, żeby było śmieszniej. Deeptech wchodzi z takim urządzeniem. Jakby przejmuje rynek w tym momencie. Mała garażowa firma przejmuje rynek Tesoro. Przejmuje w cudzysłowie, bo produkuje urządzenie, które jest rozwinięciem idei Tesoro, modelu Tejon, i daje coś więcej ponadto. Poza różnymi rzeczami, o których za chwilę powiem i pokażę Wam urządzenie, to urządzenie skierowane jest dla osób, które lubią proste urządzenia, które są piekielnie głębokie i bardzo szybkie. I nie chcą się bawić specjalnie w ustawienia i uczyć się sprzętu. To jest naprawdę ciekawa alternatywa. Tylko 2 tony, kochani. Tylko 2 tony albo 1 ton w metalu. Czyli tak naprawdę mamy tutaj 3 tryby pracy. All metal, tryb 2-tonowy. Możemy sobie oczywiście wyciszać dźwięk żelaza i ewentualnie używać dodatkowej dyskryminacji, o której powiem później. Za chwilę opiszę to urządzenie. To urządzenie na Wolfsburgu, na zlocie poszukiwaczy, poradziło sobie niezwykle dobrze na torze testowym Minelaba. Jako jedyne z całego zlotu pokazało wszystkie cele. Ono ma 16 kHz, to jest naprawdę proste urządzenie, ale uwierzcie mi, jest tak samo szybkie jak XPDU, jak nie szybsze, jeśli chodzi o odświeżanie sygnału i maskowanie obiektów. Praktycznie nie ma maskowania, kładziemy gwóźdź na monecie i ono bez problemu daje sygnał monety i jest naprawdę głębokie. 16 kHz, proste urządzenie, podwójna dyskryminacja, 2 tony. Zobaczymy, kochani, jak to urządzenie skalibrować, jak się obsługuje. Ja postaram się Was przeprowadzić przez te wszystkie etapy, pokazać, jak jest zbudowane, żebyście mogli dokonać świadomego wyboru. Jeśli ktoś chce prostego, głębokiego, szybkiego urządzenia i nie chce bawić się w ustawienia, nie potrzebuje wyświetlacza, chce się skupić na kopaniu i na wyciąganiu fantów bez jakichś zbytnich ustawień i nauki urządzenia, to jest akurat urządzenie dla niego. Jeśli chodzi o starsze urządzenia, będą nieco prostsze, dlatego że dochodzi tutaj druga dyskryminacja, ale tak jak powiedziałem, to wszystko znajdziecie w tym filmie. Jak widzicie, nowa 11-calowa sonda, nowa sztyca z nowymi zamkami, które szybko pozwalają rozłożyć, wykrywać, spakować do plecaka. Nie bawimy się już w zapinanie żadnych otworów. Małe pudełko, zdecydowanie mniejszy, nowy design. Bardzo fajnie to zaczęło wyglądać. Głośnik znajduje się tutaj na dole. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Uważam, że też ma swoje wady. No i baterie są w tylnym przedziale. Jak widzicie, zakręcane z tyłu. Włączniki, wyjście słuchawek, przedni panel. To wszystko w zasadzie jest klasyczne, jak w tego typu urządzeniach. Może omówmy ten przedni panel i omówmy sobie jeszcze jedną rzecz, zanim zaczniemy. Urządzenie ma 2 przełączniki po obu stronach tego panelu. I żeby było śmiesznie, oba włączniki są do tych samych funkcji. Czyli położono nacisk na ergonomię po prostu, jeśli ktoś jest lewo czy praworęczny, będzie mógł używać obu włączników. Oczywiście, jeśli przełączymy je w skrajne pozycje, producent zapewnił, że przy takim połączeniu, jeżeli jeden będzie w jedną stronę, drugi w drugą, będziemy mieli po prostu tryb all metal zawsze, czyli tryb jednotonowy. No i teraz prosta sprawa. Z obu stron ten sam włącznik, tak jak powiedziałem. Tutaj pozycja, z której powraca od siebie, to jest pozycja podwójnej dyskryminacji. W ten sposób sprawdzamy sygnał, przytrzymujemy. Jeśli będzie niski ton, to znaczy, że to jest sygnał zdyskryminowany, jeśli wysoki, to znaczy, że nie. Po środku jest tryb 2-tonowy. Tak jest tryb all metal. Tak jest z obu stron. Bardzo prosta sprawa, bardzo prosto wymyślone. Lewa, prawa ręka, lewy kciuk czy palec wskazujący możemy sobie wybierać dowoli. Tak jak powiedziałem, jak przyłączniki będą skrzyżowane, od razu mamy po prostu domyślnie ustawiony tryb all metal. No i kochani, zaczynamy od panelu głównego. Czułość. Czerwona kropka oznacza wartości maksymalne, które zaleca producent. Tutaj nie ma żadnej rewolucji. Kalibracja do gruntu. Ja pokażę, jak kalibrować to urządzenie. Jest to nieco trudniejsze niż w starszych urządzeniach, ale umownie. Threshold to jest nowość, która się pojawiła. Nie do końca nazywałbym to thresholdem. To nie jest typowy sygnał wiodący. Jest to rodzaj filtru, który powoduje, że jesteśmy w stanie wyciszyć grunt, który w starych urządzeniach powodował, że mieliśmy dużo fałszywych sygnałów. W ten sposób możemy te sygnały wyciąć, a dostroić precyzyjnie czułość do momentu, kiedy ten filtr działa na skrajnym położeniu. Tak jak się kalibruje na przykład kalibrację do gruntu. Ja to Wam pokażę. Alternatywna dyskryminacja i zwykła dyskryminacja. Zwykła tak samo jest na kropkę. Zwykła wycina małe gwoździe. Teraz po co jest w ogóle alternatywna dyskryminacja? Co daje w tym urządzeniu taka dyskryminacja? Czy to jest w ogóle Dlaczego producent zaproponował coś takiego, a na przykład nie 3 tony? To jest świetna sprawa, dlatego że szukacie
z bardzo niską dyskryminacją. To nie wycina nawet folii i urządzenie jest bardzo szybkie przez to i bardzo głębokie. Jak wiecie, jak podniesiecie dyskryminację, urządzenie niestety straci na prędkości odświeżania obiektów i na głębokości. I w momencie, kiedy macie niepewny sygnał, a ustawioną macie wyżej dyskryminację, sprawdziliście sobie na fancie, który leżał na zewnątrz, czy wycina go niskim tonem, prawda? Ustawialiście do tego momentu, aż wycięło ten przedmiot, popychacie dowolny włącznik do przodu i sprawdzacie, czy to jest zdyskryminowany przedmiot. No to jest genialne rozwiązanie i to mi się bardzo podoba. Głośność głośność dźwięku żelaza, to nie trzeba tłumaczyć, niski ton można sobie regulować, tak, prawda? Możemy sobie ustawić na urządzenie jednotonowe, możemy sobie ustawić głośność na maksa, głośność urządzenia i to wszystko. Tu nie ma nic więcej. Poza tym jest jeszcze tryb All Metal, który jest, jeśli pociągniemy oba włączniki do siebie albo jeden do siebie, to jest tryb jednotonowy i wtedy urządzenie działa w trybie jednotonowym, jednym tonem sygnalizuje wszystkie przedmioty. Zaczniemy teraz od kalibracji, uruchomimy urządzenie, pokażę Wam, jak skalibrować Vista X do gruntu, bo to jest bardzo istotna sprawa, bardzo prosta, ale trzeba pewne rzeczy wiedzieć. No i zapraszam dalej do oglądania. Jeszcze zanim zacznę uruchamiać urządzenie, tu się zmienił przedział baterii, kochani. Mamy taki korek, to jest jeszcze prototyp, to będą uszczelki oczywiście. I mamy baterię w zupełnie innym koszyku niż kiedyś. W takim koszyku jest to oczywiście 8 baterii, jak było wcześniej. No, jest to jakaś poprawa ergonomii, poprawa jakości wykonania niż jakaś tam klapka, prawda, na wkręcik. Są nóżki, tu jest głośnik, tak jak mówiłem wcześniej, podłokietnik. Tak naprawdę nie ma tutaj jakichś specjalnych wodotrysków. Urządzenie jest uruchomione, już je uruchomiłem, widzę, ok, w porządku. Nawet już coś pokazuje pod nami. Jak się stroi to urządzenie do gruntu? Szukamy czystego miejsca, to jest czyste miejsce. Ustawiamy sobie czułość na maksa. Ustawiamy sobie w tryb All Metal, czyli bierzemy do siebie przełącznik i pompujemy, kręcąc w kierunku czerwonego pola. Kiedy urządzenie nam się totalnie wyciszy, proszę bardzo, to mamy w tym momencie, patrzcie, niska jest mineralizacja, urządzenie się wyciszyło. Teraz łapiemy za threshold, bo gain mamy, prawda, czułość mamy praktycznie prawie na maksa. Przekręcamy na maksa i cofamy do momentu, aż sygnał zniknie. Proszę bardzo, minimalnie jeszcze można podciąć i w tym momencie zobaczcie, urządzenie jest perfekcyjnie ciche. To jest urządzenie dwutonowe. Wchodzimy w tryb dwutonowy, czyli przekładamy przełącznik w położenie środkowe i możemy spokojnie zacząć szukać. Zobaczcie, jakie jest to ciche urządzenie. To jest kosmos po prostu. Ja za chwilę Wam wytłumaczę, jak działa dyskryminacja. Proszę, piękny, wysoki ton. Popycham przycisk dyskryminacji. Mam ją dość wysoko ustawioną. Wycina mi ten obiekt. Sprawdźmy, co to będzie za rzecz i spróbujemy ją wykopać. No i pierwsze piękne znalezisko. Wspaniała łyżka lotu. O, wyjątkowa rzecz. Warta uwagi, kompletna, można używać. Chowam do torebki. Zwróćcie uwagę, jak stabilne jest urządzenie. To jest na maksa wykręcone. Niski ton i jak miękkie jest audio. Bardzo przyjemne są dźwięki. Wysoki i niski ton naprawdę są bardzo fajnie tutaj zobrazowane przez producenta. Niski ton. Urządzenie bardzo miękko pracuje. Jak mamy naprawdę płynny dźwięk, to wiemy, że to jest coś zbliżonego kształtem do monety albo drobnego. Słyszymy te niuanse w dźwięku. Możemy użyć dyskryminacji teraz. Już się nie przełamuje, zobaczcie. Jak puszczę, to się przełamuje. Niesamowicie to urządzenie i ta sonda odseparowują obiekty od siebie. Maskowanie jest naprawdę z tym urządzeniem bardzo niskie. To jest bardzo wielka zaleta, zwłaszcza na śmietniku. I używamy tej podwójnej dyskryminacji właśnie do tego, że jeżeli będziemy mieli jakieś monety albo rzeczy, które będą się powtarzały, jakieś na przykład, nie wiem, nity albo jakiś rodzaj zaśmiecenia i szukamy wśród tych nitów naprawdę ciekawych rzeczy typu srebrnych monet, jesteśmy w stanie po prostu powycinać te rzeczy tą dyskryminacją. Zawsze to niesie oczywiście ryzyko, że stracimy też te wartościowe sygnały, ale no coś za coś. Jest ryzyko, jest zabawa, jak to mawiają. Patrzcie, sygnał się przełamuje. Już jest w tej chwili tylko niski, więc obstawiamy, że to jest jakiś po prostu śmieć. Zaraz zobaczymy zresztą, no. Wykopmy i będziemy pewni, co tam w trawie piszczy.
No i mamy kawałek jakiegoś zawiasu. No i patrzcie, przed chwilą wyciągnąłem koks i on dawał piękny, wysoki sygnał. I dzięki podwójnej dyskryminacji jestem w stanie pozbyć się tego koksu. Zobaczcie, no w normalnej dyskryminacji trochę się łamie, ten sygnał słabiutki jest. Można poznać, że to jest koks, ale używając podwójnej dyskryminacji z podwójną dyskryminacją bez. Wciskam, podwójna dyskryminacja. Kręcimy teraz. Do momentu, aż koks zacznie wysokim sygnałem. O, to jest taki przełamujący, zobaczcie. Nie jest wysoko w tym momencie ta dyskryminacja. Nie tracimy też przy sprawdzaniu, nie mamy pewności, że wytniemy inne rzeczy, ale posłuchajcie. Wysoki sygnał. Podwójna dyskryminacja. Już tego nie kopiecie. Idealne rozwiązanie. Pomaga właśnie w takich sytuacjach, kiedy tego koksu i tych rzeczy będzie naprawdę bardzo dużo. Jak widać, drobne elementy i drobne blaszki nie stanowią problemu. Takie maleństwa 16 kHz kopię bez żadnego bólu. No i kolejna zaleta. Pracujemy pod linią trójfazową na pełnej czułości i to zupełnie niczym nie przeszkadza. Także rewelacja. Patrzcie, jak szybkie jest to urządzenie. A teraz dla bardziej opornych na wiedzę wytłumaczymy dyskryminację podwójną na kawałku folii. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalna dyskryminacja. Używam podwójnej dyskryminacji i już wiem, że to jest folia i nie kopię. Oczywiście, tak jak powtarzałem przed sekundą, można stracić tak wiele rzeczy, ale to jest pytanie, jeśli mamy maksymalne zaśmiecenie, czy lepiej zrezygnować i nie tracić czasu na kopanie śmieci i szukać tych rzeczy, czy jednak kopać wszystko? To jest pytanie, na które musicie sobie sami odpowiedzieć. Co daje Wam threshold? Threshold Wam daje dodatkowe informacje z gleby, czyli jeśli zwiększycie go na tyle, że on będzie słyszalny minimalnie, to wiecie, że się zmienia mineralizacja i że trzeba albo przekalibrować urządzenie, albo trochę zejść z czułością, bo jest za bardzo czułe i ten sygnał się przełamuje i odpowiedź od gruntu jest większa, zaczyna być słyszalna. To jest dodatkowa informacja o tym, co się dzieje pod sondą, czyli dla doświadczonych poszukiwaczy jest to mega ważna sprawa. Wiedzą, że trzeba przestawić urządzenie w danym momencie, bo może być za mocno wykręcone i będziemy pomijać pewne rzeczy. Także to naprawdę też wbrew pozorom jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Kolejna istotna rzecz. Sonda nie reaguje w ogóle na trawę. Jest kompletna cisza, co przy poprzednich modelach nie zawsze było takie oczywiste, zwłaszcza przy Goldzie, ale on ma wysoką czułość, więc tam to jeszcze jest zrozumiałe, ale naprawdę można w sposób bardzo brutalny tą sondę prowadzić. Ja mam teraz urządzenie wykręcone maksymalnie. Ja mógłbym je ściszyć, ale naprawdę pracuje bardzo stabilnie. To jest rzadkość. Tutaj myślę, że Deeptech osiągnął kolejny poziom, jeśli chodzi o produkcję tego urządzenia. Zaczęli słuchać, chociaż na początku mieli z tym problemy, ale widzę, że powoli zaczynają rozumieć, że nie da się robić w kółko tych samych urządzeń i trzeba jednak pewne rzeczy zmieniać. Naprawdę prawdziwa przyjemność. Można wyłuskiwać sygnały. Mamy 2 tony. Podwójna dyskryminacja. No i kopiemy. No i trafił mi się leszek, także niestety pech. No i kolejny koks. Podwójna dyskryminacja. Wszystko w temacie. No i Vista rządzi. Piękny Rzymek w pięknym stanie. Zaraz dojdziemy do tego, co to za moneta. Spróbuję przybliżyć, zobaczyć bardziej, jeszcze umyję, ale piękny sygnał, nie do pominięcia. Idealnie zasygnalizowała. Sprawdziłem, podwójną dyskryminacją kopnąłem. Z 15-20 cm taka moneta. Zaraz zobaczymy, co to jest. No i kolejne znalezisko to jest szrapnelowy zapalnik pierwszowojenny czarnoprochowy, zupełnie nieaktywny w tej chwili, nawet widać oznaczenia tutaj na nim. Oczywiście takich rzeczy nie zbieramy
one wybuchną czy nie wybuchną, ale nigdy nie ma pewności, jak ktoś się na tym nie zna. Ja nie polecam, żeby dotykać się do takich rzeczy. Ja mimo uprawnień saperskich nie mam też takiej wiedzy kompletnej, więc takie rzeczy rozpoznaję. Akurat w przypadku pierwszowojennych zapalników to nie jest problem. Natomiast nie zabierajmy takich rzeczy ze sobą. Wiemy dobrze, że z ustawy o broni i amunicji takie rzeczy, nawet nieaktywne, nawet nie działające, albo kawałki nawet tych rzeczy, mogą być przez biegłych czy przez policję traktowane jako elementy po prostu broni. Także zakończmy to w ten sposób. Od 6 miesięcy do 8 lat można za to dostać i tyle. No i na koniec PRL albo skółkowy PRL 10 groszy. Zaraz podsumujemy to wszystko. Powiem Wam, że jestem szczerze zaskoczony. Nie oczekiwałem takich efektów od tego urządzenia, dlatego że znam dobrze Deeptecha i znam dobrze Tesoro i to są proste urządzenia i nie należy oczekiwać od każdego nowego urządzenia jakichkolwiek wodotrysków. I rzeczywiście tak jest w istocie. Nie mamy 3 tonów, 4, mamy 2 tony, także tu się niewiele zmieniło w temacie. Natomiast mamy świetną dyskryminację, która sporo pomaga przy dużym zaśmieceniu. Mamy poprawione, gładkie, miłe, analogowe audio, co jest nie do przecenienia w dzisiejszym elektronicznym świecie syntezatorów i urządzeń, które bardziej przypominają dzwonek do drzwi albo jakiś gong, a nie dźwięk, z którym można spędzić na przykład 8 godzin non-stop. Urządzenie jest bardzo szybkie i naprawdę bardzo głębokie. Czy cena jest dobrą ceną? Uważam, że tak, natomiast w tym momencie urządzenia analogowe stają się urządzeniami w pewnym sensie elitarnymi, dlatego że większość ludzi wybiera urządzenia elektroniczne ze względu na wodotryski, wyświetlacz, myśląc, że te numerki rzeczywiście im w jakimś tam stopniu pomogą, co nie do końca jest tak w istocie. I te urządzenia są pomijane. To jest duży błąd. Ja myślę, że to urządzenie daje bardzo dużo przyjemności i to jest najważniejsze. Ja na co dzień chodzę z analogami, natomiast mam to podzielone prawie pół na pół. Czasami te analogi przekraczają cyfrowe urządzenia. Mam Spectre, mam inne urządzenia, chodzę sobie z Alterem na przykład. Mam Nocta Macro urządzenia, które też bardzo lubię, ale tutaj to urządzenie daje nam jedną rzecz. Jest bardzo proste w obsłudze i w opanowaniu. Dzięki paru nowym funkcjom, takim jak ta podwójna dyskryminacja, jest zdecydowanie bardziej komfortowe i wygodniejsze, lepiej się weryfikuje cele. Dzięki opcji thresholdu słyszymy, że się zmienia nam podłoże i wiemy, czy trzeba przestroić urządzenie, czy ono się właśnie nam nie rozjechało. Także naprawdę fajna paczka fajnych funkcji, super audio. Myślę, że bez dwóch zdań to jest jeden z fajniejszych analogów, jakie używałem. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało w tym momencie dla innych, dlatego że będzie trzeba zapytać Mariusza czy innych osób, żeby potestowały, bo to może być moje subiektywne wrażenie. Ja nie jestem osobą w tym momencie obiektywną, dlatego że ja kocham analogowe urządzenia. Chciałbym zobaczyć, jak taki człowiek, może poza Mariuszem jeszcze ktoś inny, kto używa cyfrowych urządzeń, zareaguje na takie urządzenie. Wiem, że w przeszłości bywało z tym różnie. Niektórzy nie potrafią używać analogowych urządzeń, niektórzy nie potrafią żyć bez analogowych urządzeń. Także temat jest dość złożony. Ja uważam, że Deeptech stanął na wysokości zadania. Wypuścił bardzo fajny wykrywacz, świetnie działający, szybki, przyjemny, miły w obsłudze i naprawdę dający bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o osiągi. Tak jak powiedziałem na początku filmu, w Wolfsburgu to było jedno urządzenie, jedyne urządzenie, które pokonało tor Minelaba, gdzie były zakopane różne przedmioty z opisami, z kartkami, można sobie to sprawdzić w internecie i to urządzenie jako jedyne przeszło cały ten test. Także ja jestem zaskoczony, że tak się stało. Ja nie sądziłem, że tak będzie. To był tor pod Minelaba, pod Quinoxa, pod nowe modele zrobiony, natomiast Deeptech wykosił konkurencję pod tym względem. Jest to analog ze swoimi wadami i zaletami, pamiętajcie o tym, natomiast uważam, że jeśli chodzi o ofertę na rynku, to jest jedno z lepszych urządzeń, na których warto się zastanowić. Jeśli ktoś jest świeżakiem i chciałby sobie kupić takie urządzenie na początek, jak najbardziej jest skierowane dla niego. Jeśli ktoś jest profesjonalistą, to będzie mógł więcej wyciągnąć z tego urządzenia i głębiej sięgnąć po rzeczy i naprawdę uniknąć maskowania. Deeptech słynie z tego właśnie, że te sygnały nie są przykrywane. Fajna częstotliwość pracy, średnia 16 kHz, więc to się dla relikciarzy i dla poszukiwaczy drobnych rzeczy też przyda. To jest taka częstotliwość uniwersalna. Naprawdę fajne urządzenie. Ja je rekomenduję, ja je polecam. Uważam, że to jest fajne urządzenie. Oczywiście urządzenie jest u mnie dostępne, jak chłopaki będziecie chcieli się spotkać i ktoś będzie chciał sobie sprawdzić to urządzenie, piszcie pod filmem Mazowieckim, okolice Warszawy, zawsze się możemy umówić, możecie to zweryfikować i powiedzieć na przykład, że on się do niczego nie nadaje, albo rzeczywiście jest tak, jak ja mówię. To nie ma z tym żadnego problemu, chcecie zobaczyć, chcecie sprawdzić, wbijajcie na kanał, piszcie pod filmem i do usłyszenia.